Pierwszy wtorek marca witamy się z Państwa prosto ze studiów siatkarskich Lig razem z Asią Kaczor-Bednarską, Polsat Sport. Dzień dobry, cześć. I Aleksandrą Klepaczka. Bardzo blisko już tej wiosny, już nie mogę się jej doczekać, już słońce świeci. Niekoniecznie dla wszystkich na parkietach Tauron Ligowych, bo tam różnie się dzieje. Będzie dzisiaj z nami przede wszystkim Martyna Łukasik. Ona zaraz nam opowie, co u niej słychać, jak się czuje i dopytamy ją, jakie są jej plany na przyszłość. No ale będzie właśnie też o tych, którym za dobrze nie idzie, o Unii Opole. No tak, myślę, że tu poczekamy na to, co ma do powiedzenia trener Dąbrowski. Myślę, że zawsze to jest osoba, która doskonale wie, co powiedzieć, jak powiedzieć, jest przygotowana i wie też, z czego wynikają te problemy, ale ja jestem bardziej ciekawa, co tam się dzieje u Martyny Łukasik. No to nie zwlekajmy, bo ja również jestem ciekawa i myślę, że nasi wszyscy widzowie mocno wyczekują tego połączenia. Martyna Łukasik powinna być już razem z nami. Cześć Martyna. Dobry wieczór, cześć. Tego uśmiechu jeszcze na twarzy nie tak dużo. Jeszcze wiosny chyba nie poczułaś. Mam nadzieję, że zaraz to się wydarzy. Zanim cię wypytamy, co u ciebie słychać, to opowiadaj, skąd my się łączymy w tym momencie. My jesteśmy w Warszawie, a ty? Też w Warszawie, bo No to proszę. tutaj się rehabilituję, także głównie teraz spędzam czas w Warszawie. No to Martyna, w takim razie, jeżeli już zaczęłaś od tej rehabilitacji, od tych mniej przyjemnych rzeczy, to opowiadaj przede wszystkim, co rehabilitujesz, dlaczego i co w twoim życiu w tym momencie się dzieje. Tak dokładnie. To tak, jak już wiadomo, bo to i klub też i opublikował, no to za porozumieniem stron jestem po zerwaniu kontraktu. Chodziło głównie o to, że chciałam się rehabilitować w Polsce pod okiem specjalistów tutejszych. Także cieszę się, że jestem w Polsce, że mogę pracować nad nadgarstkiem, bo to jest kontuzja nadgarstka, ale nie tylko, bo też i wykorzystuję ten czas po prostu w pełni na to, żeby się jak najbardziej obudować i być w jak najlepszej formie, w jak najszybszym czasie. No, Mówisz, Martyna, że rehabilitujesz się tutaj. Wiemy, że ten nadgarstek to jest taki dosyć skomplikowany staw i ta rekonwalescencja często się przedłuża. Jak to wygląda w twoim przypadku? Czy jest jeszcze jakaś szansa, że w tym sezonie gdzieś na parkiecie cię zobaczymy jako jakiś może transfer medyczny, czy raczej już teraz te ostatnie części sezonu będziesz poświęcać zupełnie na przygotowanie do tego sezonu reprezentacyjnego? To oczywiście niczego nie wykluczam, ale aktualnie moim celem jest po prostu przygotowanie tego nadgarstka na obciążenia, wyleczenie tej kontuzji w 100% i żeby w ten sezon reprezentacyjny wejść w bardzo dobrą formę, z bardzo dobrą formą. No i przede wszystkim, żeby ten ból nie doskwierał i rasa porządnie wyleczyć tą kontuzję, bo tak jak wspomniałaś, jest to dość skomplikowany staw. Dużo rzeczy małych tam się dzieje, także trzeba być ostrożnym i bardzo dokładnym. To jeszcze zanim do tej polskiej przygody przejdziemy, to ja bym chciała trochę wrócić, bo też pojawiają się komentarze a propos twojego doświadczenia właśnie w tej lidze tureckiej, porównania tej ligi tureckiej. To tak pokrótce, po tych kilku miesiącach, jakbyś miała podsumować twój pobyt w Galatasaray, to jak byś to zrobiła i jakie będziesz miała wspomnienia z tamtego miejsca? Na pewno kolejne bardzo duże doświadczenie dla mnie, zupełnie inne niż w lidze włoskiej, to na pewno. Są to, mimo że dwie, no można powiedzieć, że najsilniejsze ligi, to też i zupełnie inne. Ale na pewno wiele lekcji wyciągnęłam z tego sezonu, czy to pozytywnych, czy to trochę mniej, ale na pewno na plus i na pewno stanę się silniejszą siatkarką i silniejszą osobą po tym sezonie. A powiedziałaś, że są to zupełnie dwie różne ligi, właśnie porównując tą ligę turecką i włoską. To jakbyś miała takie wskazać nam największe różnice twoim zdaniem tych lig, to bardzo chętnie bym wysłuchała i nasi widzowie, bo też o to pytają od samego początku właśnie. Tak, no to na pewno też jeżeli chodzi tak na przestrzeni sezonu, jak to się układało w lidze włoskiej, to mimo, że wiadomo, w każdej lidze są faworyci i tak było w lidze włoskiej, tak samo jest w tureckiej, są te najsilniejsze zespoły, ale mimo wszystko wydaje mi się, że jednak liga włoska jest tą najsilniejszą ligą i też to wpływa na to głównie to, jak są poustawiane te zespoły w bloku obrona, bo naprawdę w lidze włoskiej niejednokrotnie, na niejednym meczu trzeba było się naprawdę bardzo namęczyć, żeby umieścić tą piłkę w boisku. Te zespoły, mimo że może i wiedziały, że nie mają szans, naprawdę potężnie walczyły,
No i czasem też i się potrafią tam stać naprawdę spore niespodzianki. Nie mówię tutaj o na przykład wygranym czy tam przegranym meczu jakiegoś giganta siatkarskiego, ale przede wszystkim o jakiś urwany set czy tego typu rzeczy. W lidze tureckiej wiadomo, ta czołówka jest bardzo silna, jest też i sporo tych silnych zespołów w środku tabeli, ale jednak wydaje mi się, że troszkę tam końcówka niestety odstaje. Aczkolwiek mimo wszystko jest to bardzo silna liga, jedna z najsilniejszych no i tyle. A organizacyjnie są duże różnice? Poza tymi różnicami sportowymi, o których właśnie powiedziałaś, to patrząc na organizację klubów, to jest jakiś przeskok? Widzisz w czymś różnicę? No też moje doświadczenie z Włoch jest z Conegliano, no to jest najlepszy klub na świecie. Także tam organizacyjnie, no to muszę przyznać, że wszystko było dopięte na ostatni guzik. W tym klubie, w którym ja byłam, też robili wszystko starali się robić jak najlepiej. Jeżeli chodzi też i o takie organizacje, no to wiadomo, że grałam w Stambule, tam się odbywa większość meczów po prostu. Także też to zupełnie inaczej wyglądało, bo jednak grałyśmy często i w tym mieście. Także też i jeżeli chodzi o organizację, no też zupełnie inaczej, jeżeli chodzi o Conegliano i chodzi i tutaj Galatasaray. Czy gorzej, czy lepiej, no to jakby tutaj Conegliano to jest top topów, ale na Galatasaray też nie można narzekać. Jasne, to ja mam ostatnie, Asia, pytanko a propos właśnie jeszcze tej Ligi Tureckiej, bo w tym sezonie miałyśmy kilka połączeń tutaj właśnie z dziewczynami z Turcji. One opowiadały różne historie, nie tylko o tym, co w klubie, ale również o tym, co na trybunach. Czy ty doświadczyłaś jakichś takich ciekawych sytuacji w Turcji, o których w Polsce może się nie tyle nie mówi, ale po prostu są niespotykane na tyle, na ile one są częste, może nie częste, ale właśnie występują w Turcji? Próbuję sięgnąć pamięcią, ale nic takiego niespodziewanego nie zapadło mi w pamięć. Oczywiście muszę przyznać, że na tych meczach no oprawa jest naprawdę super, bo kibice przychodzą licznie i jeżeli chodzi o te mecze, które my grałyśmy domowe, no to naprawdę za każdym razem tych kibiców było mnóstwo i hala cały czas była głośna. Także to jest na pewno coś, co no jest na plus też i tej ligi, bo jednak wiadomo, jeżeli słyszy się własnych kibiców, to jest to na ogromny plus. Oczywiście zdarzały się sytuacje, gdzie tam sędzia wołał kapitana i mówił, żeby zareagować, bo to, co kibice mówią, no to może być już niekulturalne. Aczkolwiek języka nie rozumiem, więc ciężko mi stwierdzić, co tam lepiej. dokładnie było mówione. Rozumiem. No właśnie, ja tutaj widzę, Iga też wyprzedziła troszeczkę moje pytanie, bo chciałam cię zapytać, tak, grałaś w Chemiku, w klubie naprawdę znakomicie zorganizowanym, potem mówisz o Conegliano, które jest w lidze włoskiej no, topem w ogóle na świecie. Dalej mamy Ligę Turecką. Co dalej przed Martyną Łukasik, bo tutaj mamy jeszcze wiele lig takich ciekawych też destynacji, jak nie wiem, Brazylia, Japonia, Chiny. Czy ty myślisz bardziej o tym, żeby jeszcze gdzieś eksplorować tak siatkarsko świat, czy raczej gdzieś wolałabyś wrócić do tej ligi włoskiej, polskiej, może jeszcze raz spróbować jakiś inny klub turecki? No zobaczymy. Wydaje mi się, że jeszcze mam kilka ładnych lat przed sobą grania i na pewno jest parę lig, które, czy nawet jeżeli no nie ograniczam się, no to może i nawet wszystkie ligi mogłabym i wypróbować, bo na pewno z każdej z tych lig mogę wyciągnąć coś innego i jakoś urozmaicić czy udoskonalić swoją grę, bo też i tak jak wiemy, każdy naród ma jakąś tam swoją specyfikę, także na pewno jest od kogo się uczyć i czego. Także nie zamykam się i wychodzę z założenia, że w każdym miejscu, w którym będę mogła się wiele nauczyć. No i też pewnie tak będę i dokonywać swoich wyborów. No to kontynuując pytanie Asi, jest kolejne pytanie z czatu. Gdybyś miała wrócić do Polski, to do którego klubu najbardziej byś chciała trafić? Aktualnie no nie myślę o tym, nie ukrywam. Aczkolwiek no moje serce aktualnie jest cały czas z Chemikiem. Tam spędziłam no 6 lat swojego życia. Tam jakby się ogrywałam. Mnóstwo rzeczy też i z tym klubem zdobyłam. Także na pewno wspomnienia z Chemikiem są wyjątkowe i na pewno też i
Chemik trzyma specjalne miejsce w moim sercu. To na Właśnie pewno. miałam powiedzieć, że na pewno w sercu trzyma, ale myślę, że na boisku też trzyma i on, gdyby tylko pojawiła się propozycja z twojej strony, to jestem pewna, że na ten moment, No Chemik brałby przepraszam, ciemno, bardzo to na chętnie by pewno. chciał. Dokładnie. Mówiłaś o tym, że dużo mogłabyś czerpać także z innych lig, ale wracając do tych, w których już miałaś okazję grać, jak wpływa na zawodnika, który się transferuje do takiego klubu jak Conegliano, jak Galatasaray, też wcześniej w Chemiku, kiedy gra się z tymi topowymi nazwiskami na świecie? No to na pewno, jeżeli chodzi właśnie o tą grę z tymi najlepszymi zawodniczkami, no to cieszę się, że właśnie tak moja kariera się potoczyła, że miałam dostęp do naprawdę osób, zawodniczek, które wiedziały po prostu jak trenować i mogłam patrzeć nie tylko na to, jak trenują, ale jak i podchodzą do treningu. Mam na myśli tutaj, jeżeli chodzi o ich charakter, podejście typu jak ciężko trzeba pracować, żeby zajść daleko. No i jak ważna jest przede wszystkim też i komunikacja i szacunek do swojej pracy. Wydaje mi się, że nauczyłam się tego dość wcześnie i to jest jeden z takich no, kluczy, wydaje mi się, że bardzo ważnych w sporcie drużynowym. Ale na pewno posiadając topowej klasy zawodniczki, to sama też i obserwacja tego, jak one się zachowują na treningu, jak reagują, nie wiem, czy to na błędy, czy to na jakiś gorszy moment, czy to na lepszy moment. Też to, że nigdy nie są usatysfakcjonowane, tylko cały czas chcą więcej, lepiej, mocniej. No to po prostu utwierdza w przekonaniu, że rzeczywiście, żeby zajść daleko, no to trzeba ciężko pracować. Kto jest dla ciebie takim największym wzorem takiego profesjonalizmu na i poza boiskiem? Tutaj naprawdę teraz nie będę kłamać, jeśli powiem, że na przykład sezon, który spędziłam w Conegliano, to wszystkie dziewczyny były naprawdę no, topką, jeżeli chodzi właśnie o to podejście, przygotowanie, szanowanie swojego czasu, jeżeli chodzi o to, kiedy jest trening, kiedy nie ma treningu, ale mimo wszystko, nieważne co było, no to regeneracja była ważna. Tam też wydaje mi się, że nauczyłam się tego, jak ważny jest sen, jak ważny jest po prostu odpoczynek i pójście do fizjo, że te rzeczy też nie są takie, zawsze to robiłam, nie powiem, że nie, ale tam zobaczyłam, że rzeczywiście to też może i wpłynąć bardzo pozytywnie na grę. Także zdecydowanie fajnie było to zobaczyć z bliska. Czy to jest coś, co też przekazujesz tym młodym dziewczynom, które masz okazję spotykać w reprezentacji? Bo jednak mamy dużo takich dziewcząt, które jeszcze do tej pory nie zetknęły się z tą międzynarodową siatkówką w obcych ligach. Tak, wiadomo, jeżeli ktoś jest już na tyle otwarty, no to jakby staram się też właśnie przekazywać to, że rzeczywiście w sporcie jest, no najważniejsze według mnie w sporcie drużynowym jest to, żeby ze sobą rozmawiać i być otwartym na tą, nie chcę powiedzieć, że krytykę, bo to nie o to chodzi, ale po prostu na feedback i na to, co ktoś ma do powiedzenia. Nieważne, czy to jest ktoś mega doświadczony, czy, że tak powiem, przysłowiowy świeżak. To według mnie każda z nas, która jest w zespole, ma do niego ogromny wkład i tylko jeżeli schowamy czasem może swoje ego do kieszeni, no to tylko i wyłącznie może nas pchnąć do przodu i pomóc stać się nie tylko lepszymi zawodniczkami, ale przede wszystkim lepszym zespołem. A propos tego, co ty się nauczyłaś właśnie w lidze tureckiej, włoskiej, czy był jakiś taki game changer, bez którego ty się teraz nie wyobrażasz sobie funkcjonowania jako zawodowa siatkarka? Nie wiem, właśnie sposób regeneracji, może jakaś dieta, jakieś takie elementy, bez których już sobie nie wyobrażasz funkcjonowania? Tak, na pewno wydaje mi się, że jest to regeneracja, bo jeżeli chodzi na przykład o moje podejście do treningu, czy to na siłowni, czy to na boisku, to zawsze jest 200% i to się jakby nie zmienia od kiedy byłam mała. Ale jeżeli chodzi o podejście do regeneracji i tego typu rzeczy, no to zwracam na to dużo większą uwagę. No i staram się cały czas to jakoś pilnować. Wiadomo, mam swoje gorsze i lepsze momenty, ale jednak staram się cały czas to trzymać. Nie mogę w takim razie nie zapytać, jak wygląda ta twoja regeneracja, bo wiemy, że jedne zawodniczki lubią saunę, inne wolą basen, jeszcze inne wolą raczej takie manualne podejście, w sensie masaż. Jaka jest ta twoja procedura, jeżeli chodzi o takie najlepsze przygotowanie, jeżeli chodzi o no właśnie dbanie o tą formę fizyczną i rekonwalescencję? No to
Przede wszystkim wydaje mi się, że zwracam uwagę na sen. Staram się spać dobrze, bo e, czuję rzeczywiście po sobie, że jak tego snu jest mniej albo jest bardziej zachwiany, no to ma to ogromny wpływ na moją regenerację. Ale też i wprowadziłam odpowiednie suplementy. No i staram się być w tym przede wszystkim regularna, bo jednak w suplementowaniu no to jest klucz. No i wiadomo, pójście do fizjo, czy to jakieś przemasowanie nóg, czy tego typu rzeczy. Jeżeli jest dostęp do sauny i zimnej wody, no to też uwielbiam to robić, zwłaszcza zimna woda, na przykład po takim cięższym treningu, no to jest coś wspaniałego. A ty miałaś, Asia, jakieś swoje takie rytuały Tak, regeneracyjne? ja miałam tak w Stanach się z kolei nauczyłam też ta zimna kąpiel zaraz po treningu, po meczu to było coś niezbędnego, wymaganego i coś, co bardzo pomagało. Zresztą miałam dużo problemów z Achillesami, ale to już inna sprawa. Będąc cały czas w temacie trochę Corneliano, bo ty jednak zmieniałaś klub, będąc topową przyjmującą w Polsce, też najlepszą przyjmującą w reprezentacji. Jak mentalnie wpłynęło na ciebie to, że jednak gdzieś tam w momencie rywalizacji o miejsce w szóstce zostałaś na jakiś tam dłuższy czas zbazowana, w sensie po prostu będąc zawodniczką rezerwową i tylko taką oczekującą na swoje miejsce, żeby się pokazać? No to idąc do Corneliano, miałam tego świadomość, że to tak będzie właśnie mogło wyglądać. Oczywiście cały czas walczyłam na treningach i starałam się pokazać, że może zasługuję na to miejsce w szóstce, ale no też miałam świadomość tego, kogo mam wokół siebie, bo to była Gabi i Drew, dziewczyny, które od no, wielu, wielu lat stanowią no naprawdę wzór, jeżeli chodzi o to, o przyjęcie, o tą pozycję. Także bardziej starałam się też i wyciągać od nich jak najwięcej. No i pomagać tam zespołowi w tej defensywnej roli może bardziej, bo najczęściej można było mnie zobaczyć na boisku wchodzącą do drugiej linii, czego jeszcze no, parę lat temu no, to kompletnie bym się nie spodziewała. Też na przykład idąc do Corneliano nie powiedziałabym przed sezonem, że właśnie taką będę miała rolę i taką odpowiedzialność właśnie za poprawę tam gry, czy tam utrzymanie tego poprawnego przyjęcia, tam podbicie paru piłek w obronie. Wejdę ci To nie słowo. No spodziewałam się, że właśnie, tak. czy to jest tak duże obciążenie też mentalne? No bo jednak no, wchodzisz z tego kwadratu, jesteś nie do końca rozgrzana, ale zawsze jednak te wymagania, oczekiwania są bardzo duże. Jak sobie poradzić z taką presją w takim zespole też? Wydaje mi się, że ja pod presją działam najlepiej, tak jak się zdążyłam przetestować na przestrzeni lat. Lubię presję, lubię to czuć. Nie boję się tego absolutnie. Aczkolwiek też widziałam po sobie progres, bo nie powiem, to było dla mnie obciążenie, oczywiście, że tak. I widziałam na przykład, jak już uświadomiłam sobie, jaka jest moja rola, gdzie będę pomagać zespołowi najczęściej, to zauważyłam wtedy też i to większy może luz, bo jednak poczułam też, że okej, to jest to, czego trener ode mnie oczekuje, trener mi ufa, czemu ja mam sobie nie ufać? I to jest też to, co mi pomogło, żeby po prostu nie stresować się, a po prostu zaufać sobie, bo jednak pracowałam nad tym przyjęciem i obroną sporo i rzeczywiście we Włoszech jeszcze to poszło do przodu o jakiś krok. Także po prostu trzeba było to wykorzystać. To ja od razu też zapytam, bo często się mówi, my tutaj też często z Asią dyskutujemy na temat właśnie dziewczyn, mężczyzn również, kobiet, które wyjeżdżają za granicę grać. No i bardzo często to są bardzo dobre kluby, ale nasze Polki często, właśnie ty jesteś takim przykładem, muszą się przezwyciężyć z tym, że ten kwadrat będzie ich docelowym miejscem i muszą pomagać w momentach, w których najbardziej zespół ich potrzebuje. Więc teraz pytanie do ciebie, jak ty w ogóle patrzysz na takie sytuacje? Czy faktycznie lepiej wyjeżdżać i grać, może w słabszych drużynach, czy lepiej wyjeżdżać i korzystać z tych najlepszych drużyn, uczyć się, tak jak mówisz, brać od nich to, co najlepsze, ale zacisnąć zęby właśnie w kwadracie? Jak ty do tego podchodzisz? Wydaje mi się, że w tym momencie też jest i ważne to, jakie mamy możliwości i kogo będziemy miały wokół siebie. Bo to też nie jest łatwe. Na przykład ja, będąc wiele lat jednak tą zaczynającą zawodniczką, dla mnie to było mega ciężkie nagle nie zaczynać.
Też musiałam sobie to poukładać wszystko w głowie, przepracować i właśnie tak jak to wspomniałeś, zacisnąć zęby i po prostu dalej iść na trening i udowadniać swoją wartość przede wszystkim sobie, bo czasem też jest i ciężko po prostu utrzymać tą wysoką motywację, kiedy wiesz, że nieważne co robisz, to i tak może nie zmienić zbyt dużo w oczach trenera, mimo że robisz super robotę i tak dalej, to wiadomo, że każdy trener ma swoje założenia i czasem trzeba zacisnąć te zęby i po prostu powiedzieć, no tak, ona jest lepsza. Także wydaje mi się, że też jest, wracając do pytania, mega istotne to, kogo ma się koło siebie i od kogo można się czego nauczyć, ale oczywiście wydaje mi się, że też bardzo dużo jesteśmy w stanie się nauczyć będąc na boisku i po prostu zbierając to doświadczenie, ogrywając się przeciwko też i najlepszym zespołem i najlepszym zawodniczkom. To też jest innego rodzaju challenge dla nas. No także trzeba znaleźć po prostu ten balans i zadać sobie pytanie, czego się oczekuje od danego sezonu i od kogo można by się było uczyć. No i co jest dla nas ważniejsze. Jasne. Też każdy potrzebuje czegoś innego, jakiejś Tak innej jest. lekcji. A ponieważ każdy tę swoją lekcję odrabia w swój sposób, to przenosimy się do Ligi Tureckiej, bo tam dużo Polek w tym sezonie i te Polki, jedne z większym, drugie z mniejszym szczęściem prezentują się. Jak ty generalnie ocenisz nasze dziewczyny grające teraz w tureckiej lidze? Wydaje mi się, że no przede wszystkim jest nas tam sporo, było nas tam sporo, także też jakoś szczerze powiem, mega tego ostatnio nie śledzę, jak to wygląda. Wiadomo, w lidze tureckiej też są te limity zagranicznych na boisku 3 i tak dalej, także z tym też było parę zawirowań, parę problemów. Wydaje mi się, że w niektórych zespołach, w których tam gramy, czy tam dziewczyny grają, ale no mimo wszystko wydaje mi się, że dziewczyny się fajnie prezentują i wiadomo, jesteśmy sportowcami, także zdarzają się te lepsze momenty, te gorsze momenty, ale wydaje mi się, że koniec końców więcej jest w wykonaniu polskich zawodniczek tych lepszych, także trzymam dalej za nie kciuki, żeby fajnie się prezentowały. No, To idąc dalej, nie mogę nie zapytać, bo z dużymi krokami zbliża nam się ćwierćfinał Ligi Mistrzyń, potem oczywiście Final Four. Znasz doskonale siłę tureckich zespołów, znasz siłę włoskich zespołów. Jakie szanse twoim zdaniem ma Developers w tym zacnym gronie włosko-tureckim? Zobaczymy. Za niedługo się Koleżanki, słuchają, przekonamy, co tam Trudne pokażą. pytanie, ja wiem. Bardzo trudne, bo jednak no, teraz będą się mierzyć z zespołem z Egzacibashi. Zespół, no, można powiedzieć, napakowany gwiazdami. Aczkolwiek wiadomo, że czasem dyspozycja dnia też i zespołu może być różna. Można się nie wstrzelić z tą formą i trzymam kciuki, żeby dziewczyny, można powiedzieć tak, że zrobiły niespodziankę, bo wiadomo, kto jest faworytem w tym spotkaniu. Może też i z tej pozycji underdoga czasem lepiej się wchodzi w mecz. Ale też wiemy, że Rzeszów ma fajny ten skład, także trzymam kciuki za to, żeby no, zrobiły nam niespodziankę, a pocieszający może być fakt, że ten polski akcent gdzieś tam zostanie, no bo Magda jest po drugiej stronie, także jeżeli wygra Egzacibashi, no to wtedy będziemy już trzymać kciuki tylko i wyłącznie za nią i za jej zespół, ale no zobaczymy, co tam będzie. mamy komu kibicować. Tak, to jeszcze ostatni, przepraszam, muszę. Śmiało, Kto śmiało. twoim zdaniem wygra w tym roku Ligę Mistrzyń, bo tam też mamy sporo Polek. To też jest bardzo dobre pytanie. Chciałam zapytać cię, dlaczego Nie mam Neliano, zielonego bo pojęcia, myślałam, że tu zobaczymy. masz jakieś takie, wiesz, cały czas też miejsce w sercu. Nie, no mam oczywiście i tutaj też cały czas uważam, że mają naprawdę fantastyczny zespół. Mimo tego, że może tam no, lekkie, można by to powiedzieć, zaskoczenie było, bo tam i przegrały Superpuchar i tam klubowe Mistrzostwa Świata nie poszły po ich myśli, ale mimo wszystko wiemy i ja też sama wiem, jak te dziewczyny reagują na tego typu rzeczy i wydaje mi się, że ich motywacja jest na tyle wysoka i chęć do zwycięstwa jest też tak ogromna, że wydaje mi się, że szanse, że one to wygrają, są ogromne. To ja mam jeszcze pytanie tak bardzo szybciutkie a propos tego, co opowiadasz i jeszcze parafrazując to, co pytają nasi widzowie.
jakbyś miała wybrać w tym momencie, z tymi wspomnieniami, wracasz do Turcji, do Galatasaray, czy wracasz do Włoszech? Nie musisz tego tłumaczyć. Do Włoch. No i dobrze, już wszystko wiemy. Idziemy jeszcze do polskiej ligi, bo tutaj pytanie o to, czy w ogóle masz już teraz troszkę więcej tego czasu, ale czy śledziłaś od początku poczynania Tauron Ligi? Jakie wnioski, jakie zaskoczenia? No i to samo pytanie, jakie finały będą w Polsce w tym roku? Nie śledziłam jakoś bardzo dokładnie tego, co tam po prostu, co tam się dzieje w naszej lidze. No wydaje mi się, że tutaj bez większych zaskoczeń to jak się może skończyć, no to finał może być no Budowla i Rzeszów. Tak mi się wydaje, no ale zobaczymy, może też będą jakieś niespodzianki. No to my jeszcze namawiamy do oglądania Unii Opole, bo to jest zespół, który w tym roku jest takim czarnym koniem i zaraz też przetransferujemy się do trenera Dąbrowskiego. Mamy nadzieję, że za bardzo cię nie wymaglowałyśmy dzisiaj. A tylko troszkę, wiecie, ja jeszcze na tureckim czasie żyję, także już do spania trochę, ale jest okej. To nie mogę nie zapytać pozytywne pytanie na sam koniec od Marka. Pytanie, co zrobił Lavarini, że w 3 lata z rzędu potraficie walczyć z najlepszymi jak równy z równym. Może nie zawsze wygrywacie, ale potraficie to zrobić. To taki reprezentacyjny akcent na koniec naszego spotkania. Wydaje mi się, że przede wszystkim dał nam wiarę w własne możliwości. Pokazał nam, że jesteśmy. Przede wszystkim nauczył nas zespołowości w większym wymiarze. No i pokazał nam, że jako zespół jesteśmy w stanie zrobić naprawdę dużo. I tu nawet nie chodziło o jakąś techniczną stronę, ale po prostu o to, żebyśmy zaczęły myśleć, że jesteśmy w stanie osiągnąć dużo i to nam mega dużo pomogło, jeżeli chodzi o wiarę we własne możliwości. No i potem ciężka praca, oczywiście, że przy Stefano się bardzo ciężko pracuje i zawsze z sensem, także wydaje mi się, że to są te dwie rzeczy. Praca nad naszą głową i nad tymi aspektami, które w danym momencie były najważniejsze dla nas. No to niech tak idzie cały czas, jak ma tak wyglądać nasza gra reprezentacyjna. Martyna Łukasik była razem z nami. Martyna, pięknie ci dziękujemy i zdrowia oczywiście życzymy. Dużo zdrowia i szybkiej rekonwalescencji. Ja to Dziękuję liczę, że jeszcze bardzo. cię zobaczymy Wszystkiego w tym dobrego. sezonie na boisku. Tak jak mówię, niczego nie wykluczam, zobaczymy, ale robię wszystko, żeby po prostu się wyleczyć i strzelić się z formą. Zdrowie życzymy, jak tak najszybciej. jest. Tak jest. Do zobaczenia. Dobranoc. Do zobaczenia, dobranoc. No to od razu lecimy. Lecimy dalej, Zapowiedziałaś? tak jest. To zapowiadaj, Zapowiadam. proszę bardzo. Bartłomiej Dąbrowski, Unii Opole, witamy bardzo. Jest z nami Bartek? Witam was serdecznie. Uf, Jest. nie wyprzedziliśmy tego. Przepraszamy za Dobry delikatne wieczór. spóźnienie. Cześć. Nie ma problemu. Cieszę się, że was widzę. No właśnie, troszkę nam się przyciągnęło z Martyną, ale było o czym rozmawiać, ale płynnie, mamy nadzieję, przewertowałyśmy ten temat właśnie na Polską Ligę, na to, co się dzieje w Unii Opole. Asia opowiedziała o tym czarnym koniu na samym początku tych rozgrywek. To pewnie miód na twoje uszy, natomiast opowiada jak z twojej perspektywy trenera, który trochę niespodziewanie pokazał nam tą drugą stronę Unii Opole, przynajmniej dla nas jako widzów. Czy takie były plany, czy takie były założenia i czy to wszystko idzie tak, jak po prostu miało iść? A dlaczego niespodziewanie, pani redaktor? No nigdy, bardzo dawno Unii Opole nie było w top trójce od samego początku Tauron Ligi, więc to takie zaskoczenie bardzo pozytywne. Nie, żartuję. Ja wychodzę z takiego założenia, że rozpoczynając sezon, myślę, że celem każdego zespołu powinno być to, żeby walczyć o Mistrzostwo Polski. Według mnie to jest zawsze była dla mnie taka idea sportu, żeby grać, żeby wygrywać. Cieszę się z tego bardzo mocno, że udało nam się stworzyć tak wspaniały zespół, wspaniałych ludzi w bardzo dobrym również miejscu, dlatego że Opole to naprawdę bardzo dobrze zorganizowany klub. Muszę też pochwalić zarząd oczywiście z fajnymi prezesami, którzy wiedzą, co robią i tworzą tą siatkówkę w Opolu już od jakiegoś czasu, chociaż stosunkowo jest to oczywiście młody klub. Także cieszę się bardzo mocno, że z sezonu na sezon klub robi krok do przodu i wierzę w to bardzo mocno, że
ten sezon również będzie kolejnym krokiem dla klubu w rozwoju. No, ten sezon będzie na pewno krokiem dla klubu, ale też jest takim dużym krokiem w rozwoju dla ciebie, bo przecież po raz pierwszy tak naprawdę od początku do końca możesz sobie tu ten zespół przygotować, wybrać konkretne zawodniczki, no i naszą uwagę na pewno zwraca te twoje wybory, jakie podejmowałeś, decydując się na konkretne zawodniczki, bo Ushua Guereka takim nieoczywistym wyborem, jako pierwsza przyjmująca zawodniczka, która dziś stanowi o sile zespołu, a gdzieś przez ciebie wyłuskana z tej meksykańskiej siatkówki. Jak to się stało? Kto cię tego nauczył? Ja wiem, że tu gdzieś jest trochę wpływ trenera Antigi i słyszałam ostatnio taką anegdotkę, na jakiej podstawie, czy jak to się robi, żeby wybierać takie zawodniczki, to może nam troszkę zdradzisz. W przypadku Ushue bardzo, bardzo nam pomogła Maggie Speaks. Z tego względu, że poszukiwaliśmy, Ushue w ogóle była takim ostatnim puzzlem w naszej układance. Poszukiwaliśmy przyjmującej i rozmawiając z Maggie zadałem jej również pytanie o to, czy właśnie w lidze greckiej nie zauważyła, czy też wśród swojego zespołu siatkarki, która w jakiś sposób wzbudziła jej zainteresowanie. I Maggie powiedziała, że się zastanowi i chyba kilka dni później napisała mi właśnie imię i nazwisko Ushue, po czym zaczęliśmy ją dość dokładnie obserwować i analizować, ale to też z tego względu, że Ushue nie była na żadnej liście wysłanej przez agentów. Jak to, Asiu, się orientujesz, co sezon, właściwie w trakcie sezonu te listy są wysyłane do klubów i Ushue na żadnej z tej listy nie było. Ale jak zaczęliśmy ją analizować, to stwierdziliśmy, że to może być naprawdę strzał w dziesiątkę i może być bardzo ciekawym transferem dla ligi i myślę, że tak jest. No to jeżeli to był ostatni puzzle tej układanki, to niezwykle pasujący i niezwykle spełniający swoje zadanie, patrząc na to, jak Ushue się prezentuje w tym sezonie. Wspomniał trener właśnie o Maggie Speaks. Wiemy, co się wydarzyło, wiemy, jaka historia was i ją spotkała. No i właśnie, pytanie o zarządzanie drużyną w takim ciężkim momencie, gdzie tak naprawdę ten podstawowy puzzle, zostańmy już w tej nomenklaturze, wypada i trzeba go zastąpić zdecydowanie mniej doświadczoną zawodniczką. Trzeba szukać rozwiązań. Jak się odnajduje w takiej sytuacji? Tutaj wychodzi, myślę, przede wszystkim siła drużyny, która bardzo, bardzo wspierała i zresztą wspiera Ginę Mulkę, bo Gina dwukrotnie musiała zastąpić Maggie Speaks, raz przez uraz biodra, a raz właśnie po tej tragicznej kontuzji. I poradziła sobie doskonale, ale tutaj naprawdę moja zasługa nie była tak duża jak zasługa dziewczyn, które po prostu zrobiły wszystko, żeby Gina czuła się jak najlepiej na boisku, wspierały ją bardzo. Myślę, że rola Kasi Zarośnińskiej, król kapitana, lidera tego zespołu, która bardzo, bardzo wspierała Ginę, sprawiła, że jakość naszej gry absolutnie nie spadła, a wręcz odwrotnie, również zrobiliśmy kilka, myślę, niespodzianek, jak chociażby ten pierwsze zwycięstwo nad Bielskiem, czy później Budowlanymi, z właśnie Giną na boisku, która, tak jak mówię, prezentowała się bardzo dobrze i myślę, że to jest też dziewczyna, która będzie się dalej rozwijać i wierzę w to bardzo mocno, że będziemy mogli z nią dalej pracować. A jeszcze o tych zaskoczeniach, to która z nich była większym zaskoczeniem dla trenera? Ushue czy właśnie Gina Mulka? Ja myślę, ja nie chciałbym tutaj indywidualnie podchodzić do dziewczyn, bo ja jestem dumny z każdej z nich. Każda z nich jest arcyważna u nas w zespole. Julka Piotrowska, która jest drugą libero, a która gra powiedzmy najmniej, jest bardzo istotna w kontekście procesu treningowego, bo wielokrotnie jest ogromnym challenge'em dla naszych atakujących, żeby skończyć piłkę nie jest prosto i dzięki temu my jako drużyna możemy się rozwijać, także każda z dziewczyn jest szalenie istotna w kontekście całego naszego zespołu. To w takim razie również nie możemy nie wspomnieć o tym elemencie właśnie kapitan drużyny Kasia Zarośnińska-Król. To nie jest nowa zawodniczka, to jest zawodniczka, która według mnie już wie wszystko o wszystkich, o sobie najwięcej i jest elementem, którego w Unii Opole zdecydowanie zabraknąć nie mogło w tym sezonie, żeby wyglądał on tak, jak wygląda. No to parę słów właśnie o tym zarządzaniu młodymi zawodniczkami i tymi bardziej doświadczonymi, bo to też nie jest proste, jeśli tak doświadczona zawodniczka ma grać, oczywiście w cudzysłowie, pod dyktando Giny Mulki, która ma 18 lat i troszkę mniej tych piłek podobno jej dawała, skarżyła się.
Powiem tak. Przede wszystkim życzę każdemu młodemu trenerowi, żeby w swoim początku pracy trafił na taką siatkarkę jak Katarzyna Zaroślińska-Król. Jest to tak ogromne wsparcie dla mnie jako dla trenera. Zresztą dzięki Kasi między innymi zacząłem dość mocną pracę nad sobą po jednej z takich rozmowach prywatnych między nami, tym bardziej, że z Kasią znamy się naprawdę bardzo długo, bo jeszcze od czasów Kasi gry w budowlanych Łódź, także to już było lata temu, także tak jak mówię, jej wsparcie jest absolutnie nieocenione. Jest prawdziwym liderem tego zespołu i między innymi również pomaga w tym, aby jak najlepiej współpraca układała się z tymi najmłodszymi zawodniczkami. Nie jest to tak do końca proste, dlatego że to pokolenie młodych siatkarek jest bardzo, bardzo, bardzo wymagające wobec siebie i też ten sposób komunikacji, nad którym staram się pracować cały czas i muszę go cały czas poprawiać, chociaż wierzę, że idziemy w dobrym kierunku. Tak jak wspominałaś, nie jest łatwe zarządzanie taką grupą ludzi, ale mam to szczęście, że naprawdę ta drużyna jest przede wszystkim drużyną na boisku, ale jest też drużyną poza boiskiem i naprawdę mój wkład jako trenera w samo zarządzanie tą drużyną nie jest aż tak potrzebne, bo naprawdę jest to grupa, która chce wygrywać, która chce iść w jedną stronę i przede wszystkim ma cel. Ma cel, żeby Asia się ze mnie śmieje często, bo pisząc do mnie czy dzwoniąc przed meczami, to zawsze się nagrywam i mówi tak, wiem, że gracie o zwycięstwo, ale co jeszcze oprócz tego, więc ale taki jest fakt. Ta drużyna chce wygrywać w każdym meczu i być może właśnie ten cel i to, że idziemy wszyscy w jednym kierunku sprawia, że jesteśmy dziś tu, gdzie jesteśmy. Bartku, ja sprostuję, ja się nie śmieję, ja po prostu wiem, jaka jest twoja teoria pracy i w ogóle podejście do pracy z zespołem. Mówiłeś o tym stworzonym klimacie w zespole na i poza boiskiem. Czy jest jakaś jedna osoba albo grupa ludzi, która jakoś konkretnie wpłynęła na to, żeby ta chemia gdzieś pojawiła się w tym zespole właśnie i na i poza boiskiem? Wydaje mi się, że wszyscy wzięliśmy odpowiedzialność za to, żeby klimat w zespole był jak najlepszy. Jak mieliśmy pierwszy dzień wspólny w Opolu, pierwsze spotkanie, to też powiedziałem do drużyny, że my wszyscy bierzemy odpowiedzialność za to, jak będzie wyglądała nasza współpraca, że to nie jest tylko i wyłącznie na barkach sztabu, czy tylko i wyłącznie na barkach zawodniczek. To każdy z nas bierze odpowiedzialność za to, żeby każda osoba czuła się dobrze w zespole. I myślę, że tak jest. Oczywiście pracujemy ze sobą już 7 miesięcy, nie jest to łatwe, bo zresztą Asiu doskonale wiesz, bo tyle lat grałaś, byłaś w różnych zespołach, że są różne sytuacje. Jak wygrywasz jest łatwiej, jak przegrywasz jest dużo trudniej utrzymać drużynę i to, żeby ten klimat był dobry. Ja się bardzo mocno z tego cieszę, że ten sezon na dzień dzisiejszy nam się układa po prostu dobrze i ten klimat jest dobry, ale też tak jak wspominałem, pracowaliśmy na to i wydaje mi się, że każdy po prostu wziął za to odpowiedzialność i mam nadzieję, że tak będzie do samego końca. Patrzymy w bilans meczów, no i na tym bilansie tylko 5 czerwonych kropek. To bardzo mało i te 2 z tych 5 w ostatnich 2 spotkaniach. I jak ten Rzeszów, wiadomo, wpisany w koszta, mistrzynie Polski, więc wiadomo jak jest. No tak, Lotto Police, PGE Budowlani, te 2 ostatnie mecze, to już przeciwnicy, z którymi w poprzedniej rundzie wygraliście. No to co tam się zadziało? Myślę, że mecz z Budowlanymi Łódź i z Chemikiem troszkę 2 różne historie, bo tam, jeżeli chodzi o budowlani też naprawdę grają w tym momencie bardzo dobrą siatkówkę. Myślę, że od Pucharu Polski naprawdę ten ich poziom jest ekstremalnie wysoki, szczególnie jeżeli chodzi o ofensywę, to nie jest łatwo ich zablokować, nie jest łatwo obronić. Także te pierwsze 2 sety, które rozegraliśmy, myślę, że musieliśmy w jakiś sposób się, nie chcę powiedzieć przygotować, ale przyzwyczaić do tego poziomu, na jakim budowlani grają i cieszę się bardzo mocno, że od 3. seta ten nasz poziom gry urósł. Urósł na tyle, że byliśmy w stanie nawiązać wyrównaną walkę, wygrać 2 sety. Oczywiście jest lekki niedosyt ze względu na 5. set, gdzie też mieliśmy swoje szanse,
ale ogólnie powrót do tego meczu przez mój zespół, to tylko mogłem powiedzieć dziewczynom, że jestem naprawdę z nich bardzo, bardzo dumny. Natomiast jeżeli chodzi o mecz z Chemikiem Police, myślę, że tutaj delikatnie wypuściliśmy swoją szansę z rąk, szczególnie w pierwszym secie, gdzie wydawało się, że mamy ten set pod kontrolą. Niestety go przegraliśmy, ale ogólnie jakby w całym rozrachunku też absolutnie nie chciałbym deprecjonować tego, jak Chemik w tym meczu zagrał, bo myślę, że dał nam ogromną lekcję, jeżeli chodzi o zaangażowanie w obronie, w asekurację, cierpliwą grę, to co nie jest łatwe, ale też jest strasznie frustrujące dla przeciwnika, jeżeli atakujesz i w 90% przypadków kończysz, a zespół z Polic podbija piłkę albo blokujesz teoretycznie tak piłkę, że nie jesteś w stanie asekurować, a mimo wszystko Chemik asekurował, wyprowadzał kontry. Była również jedna taka akcja, gdzie aż 5-krotnie blokowaliśmy w jednej akcji i 5-krotnie Chemik asekurował i skończył tą piłkę, także Chemik zagrał bardzo dobry mecz. My uważam, że wcale nie jest tak, że zagraliśmy źle. Myślę, że zagraliśmy dobry mecz, natomiast Chemik po prostu zagrał lepiej. Tak to w sporcie bywa. Też przed nami kolejny mecz z ŁKS-em, bardzo szybko, tuż po Chemiku Police, więc też jeszcze czas na analizę meczu z Policami przyjdzie, bo w tym momencie musieliśmy się skupić na ŁKS-ie od razu po meczu. No właśnie, ten zaległy mecz już jutro o godzinie 20 z ŁKS-em właśnie. Później jeszcze zostaje wam Wrocław, Bydgoszcz i Radomka. To są teoretycznie słabsze drużyny, natomiast patrząc w tabelę i to, jak one bardzo potrzebują tych punktów, żeby na pewno w tych playoffach wziąć udział, to te spotkania nie można się łudzić, że będą łatwiejsze. One będą bardzo trudne i te dziewczyny na pewno z przeciwnych drużyn dadzą z siebie wszystko. Wy zaś playoffy zapewnione w top trójce na razie, no ale BKS goni bardzo, bo już między wami tylko 3 punkty, 3., 4. miejsce. Tak, ogólnie uważam, że pierwsze 4-5 zespołów naprawdę są to mecze bardzo wyrównane. Oczywiście Rzeszów odjechał tutaj całej lidze. Myślę, że budowlani, tak jak wspominałem, w tym momencie grają na naprawdę bardzo wysokim poziomie, ale reszta, tak jak mówisz, i Radomka, i Bydgoszcz cały czas z szansami na play-offy, więc te mecze będą bardzo ciężkie. Ogólnie uważam, że liga w tym sezonie jest trudną ligą, z racji tego właśnie, że wszystkie mecze stoją na bardzo równym poziomie. Mam na myśli to, że nie jest łatwo je wygrywać. Trzeba grać naprawdę dobrze. Jeżeli nie jesteś przygotowany mentalnie na 100% do jakiegokolwiek przeciwnika, to tracisz punkty. Ciężko pracowaliśmy na to, żeby w tej pierwszej rundzie tych punktów nie stracić. Mówię tutaj o meczach 3-2, czy też przegranych meczach. Tak jak wspominałaś, że o ile może Rzeszów można było wkalkulować, w co ja się nie do końca tutaj zgodzę w 100%, bo cały czas wierzę w to bardzo mocno, że z każdym przeciwnikiem można rywalizować i nigdy nie chciałbym podejść do żadnego meczu, że ten mecz już jest na pewno przegrany. Ale powiedzmy ten mecz, przegraliśmy, natomiast zrobiliśmy wszystko, aby tych punktów nie stracić, bo właśnie ta nasza koncentracja, myślę, i poziom gry był na tyle wysoki, że mogliśmy po prostu skutecznie rywalizować. Tak czy inaczej, myślę, że ta liga pokazuje, jak chociażby pierwsza kolejka Mielca z Budowlanymi, nasza pierwsza runda, też mecz z Budowlanymi. Jest dużo ciekawych wyników po prostu, przez co ta walka o play-offy jest również arcyciekawa. Dlatego, tak jak wspominałaś, my mamy swoje cele, bo chcielibyśmy zrobić wszystko, aby utrzymać się na jak najwyższej pozycji przed play-offami. Pomimo tego, że już są zapewnione, to jednak chcielibyśmy startować z jak najwyższego miejsca, a co za tym idzie, musimy być mentalnie gotowi do tych meczów z Wrocławiem, Radomiem, Bydgoszczą, czy chociażby jutro z ŁKS-em. No to skoro mówimy o tym meczu z ŁKS-em, to nie mogę nie zapytać o to, jak trudno jest przygotować zespół na takie spotkanie z drużyną, w której nie wiadomo, kto na jakiej pozycji zagra, no bo taką mamy sytuację zdrowotną na ten moment w ŁKS-ie. Weronika Centka na ataku, nie wiadomo co z Brambillą i tak dalej, i tak dalej. Tutaj też chciałam się odnieść do twojej sytuacji w pewnym momencie sezonu, kiedy Kasia Zarośnińska-Król musiała zagrać na przyjęciu. Jak to jest właśnie, raz z jednej strony przygotowywać się na zespół taki, który jest dużą niewiadomą, a z drugiej strony przygotowywać też zespół, który musi łatać te dziury?
Zgadzam się, że naprawdę nie jest łatwo się przygotować do meczu z ŁKS-em, chociażby właśnie ze względu na to, w jakim zestawieniu zagrają. Mam nadzieję, że Adrian Chyliński mi napisze zaraz wiadomość, które zawodniczki są pewno, zdrowe, na pewno. żeby Na były 100%. wyrównane szanse. Ale tak poważnie, muszę powiedzieć, że naprawdę, nie wiem, czy Vera Cenka-Tieteniec będzie to oglądać, ale imponuje mi na tym ataku. Naprawdę myślę, że to jest bardzo ciekawa sprawa i musi się zastanowić nad swoją przyszłością, jeżeli chodzi o tą pozycję, bo Wejdę naprawdę tylko w myślę, słowo, że bo ona tutaj jest tutaj spory była. potencjał. Tylko na sekundę wejdę w słowo, bo ona tutaj tydzień temu była i powiedziała, że wcale by nie chciała na razie z tego ataku schodzić i jest jej tam bardzo dobrze, więc kto wie. Naprawdę wygląda imponująco. Oczywiście to tylko 2 mecze, ale myślę, że to mogłoby być bardzo ciekawe rozwiązanie w przyszłości dla Weroniki, tym bardziej, że to jest cały czas młoda siatkarka. A jeżeli chodzi o jej zachowania w bloku, ale też w ataku, atak z drugiej linii atakuje bardzo wysoko i bardzo mocno, więc myślę, że kto wie, już mieliśmy takie przypadki w historii polskiej siatkówki, że środkowe zostawały atakującymi i to z bardzo dobrym skutkiem, więc kto wie, czy to nie będzie też również ciekawe rozwiązanie dla Wery na przyszłość. Patrzymy jeszcze na komentarze i jeden z nich mówi, tutaj mamy, zespół z Opola w Lidze Mistrzyń w przyszłym sezonie brzmi jak amerykański sen, ale na ten moment bardzo realny. Jak to brzmi w głowie? Wspaniale. Myślę, że to marzenie każdego trenera, pracować, prowadzić zespół w rozgrywkach europejskich pucharów, to coś niesamowitego. Do tej pory miałem zaszczyt uczestniczyć w tych rozgrywkach i 2-krotnie dojść do ćwierćfinału jako asystent z Developersem Rzeszów i naprawdę rywalizacja z Corneliano, Wakif-Bankiem, Eczacibashi i tak dalej, to są wspaniałe przeżycia, móc się przygotowywać do tych meczów, móc rywalizować z najlepszymi siatkarkami na świecie, z najlepszymi trenerami na świecie i myślę, że byłoby to coś wspaniałego dla Opola, dla miasta, dla kibiców. Opole zasługuje na sport na wysokim poziomie. Myślę, że naprawdę jest to miasto spragnione emocji, spragnione sukcesów. Mamy również ekstraklasę piłki ręcznej. Widzę, jak przychodzą kibice na mecze, widzę, jak coraz więcej kibiców pojawia się w Stegu Arenie podczas naszych meczów i bardzo bym chciał, żeby również jakaś potęga europejska kiedyś zawitała do Opola na mecz z Unii. No właśnie, bo widać, że te trybuny z meczu na mecz są coraz pełniejsze na waszych spotkaniach. Czy myślisz, że play-offy to jest ten moment, kiedy hala wypełni się do ostatniego miejsca? Powiem Ci, że to jest moje ogromne marzenie. Chociaż już na meczu z Budowlanymi i wcześniej z Rzeszowem naprawdę było bardzo dużo ludzi, ale wierzę w to bardzo mocno, że kiedy przyjdą te najważniejsze mecze, Stegu Arena będzie pękać w szwach i zabraknie miejsc, bo naprawdę widzę, że ludzie, to jest też ciekawe, bo jak pierwszy mecz rozgrywaliśmy w Stegu Arenie, tych kibiców nie było tak dużo i widać, jak kibice zaczęli się też uczyć siatkówki po prostu, jak ten doping się zmienia zupełnie. Już pomijam jakby klub kibica, który jest fantastyczny i jeździ za nami wszędzie, ale właśnie też ludzie, którzy czasami byli po raz pierwszy na siatkówce, bardzo dużo dzieci, także też ta reakcja kibiców po wygranych meczach, setach, akcjach jest zupełnie inna niż na samym początku, także to, co zauważyłem, to, że chyba siatkówka zaczyna się podobać w Opolu na tyle mocno, że właśnie kibice przychodzą i mam nadzieję, że będą przychodzili jak najdłużej i będzie ich jak najwięcej. Czy poza areną też macie okazję to odczuć, to wsparcie kibiców gdzieś w takich sytuacjach zwykłego życia? Bo ja pamiętam, grając w Dąbrowie Górniczej, że szłam sobie tam z wózkiem na zakupach i podchodził pan czy pani i opowiadali, pytali o spotkania. Czy wam też się to zdarza w Opolu? Tak, zdarza się, ale tak jak ostatnio po Chemiku Police, panie trenerze, co to się stało? Ostatnio miałem taką sytuację pod sklepem, ale to są fajne rzeczy. Ja bardzo szanuję kibiców, przecież sam też jeszcze zanim zaczynałem grać w siatkówkę, czy w ogóle grać w siatkówkę, może za mocne słowo, ale swoją przygodę z siatkówką też byłem kibicem i to jest bardzo fajne, jak ludzie się tym interesują, wspierają. To znaczy, że jest to dla nich ważne i o siatkówce po prostu, o naszym klubie, o naszym zespole się mówi i mam nadzieję, że będzie się mówiło jak najlepiej. No to życzymy oczywiście tych wypełnionych hal po brzegi, bo to jest z korzyścią dla nas wszystkich. Chcielibyśmy na pewno w Opolu to zobaczyć jeszcze w tym sezonie, więc apelujemy głośno do wszystkich mieszkańców i kibiców z Opola. To już na sam koniec ostatnie pytanie personalne.
od Kacpra. Czy widziałby się trener w roli trenera, ale w siatkówce męskiej? Ciekawe pytanie. W sumie nie zastanawiałem się nigdy nad tym, ale kurczę, nie wiem. Myślę, że to by było też bardzo, bardzo ciekawe doświadczenie. Pamiętam, jak Stefan przychodził Antiga do Rzeszowa i też wspominał o tym, że odbierał to przyjście do pracy z kobietami jako rozwój dla siebie trenerski i myślę, że byłoby to również bardzo ciekawe. Natomiast na dzień dzisiejszy skupiam się na tym, gdzie jestem dziś, czyli na Unii Opole i na tym, żeby pracować tutaj jak najlepiej, a co przyniesie przyszłość, to zobaczymy. Na pewno mam wiele jakichś swoich marzeń prywatnych, zawodowych i mam nadzieję, że chociaż część z nich uda mi się zrealizować. No to w takim razie Piękne. trzymamy mocno kciuki za te marzenia, niech one się pięknie realizują. No i nie możemy się doczekać już tych 4 spotkań, a później najważniejszego Ja to czekam na playoffów. play-offy. Tak Dokładnie. jest. Zaciskamy. Asia, ja dzisiaj rozmawiałem z Adrianem Brzozowskim Okej. i czekam, aż przyjedziesz z Markiem Magierą do Opola skomentować jakiś mecz. Ja też na to czekam, a też będę z tobą rozmawiać, bo ja będę komentować wasz jutrzejszy mecz z ŁKS-em. Także jeszcze czekam na, informacje zdrowotne i tak dalej, i tak dalej. Dobra. Dobra, Pamiętaj, to że cel zostawiamy jest jeden, zawsze. Zostawiamy te prywatne rozmowy na później. Dziękujemy bardzo pięknie. Myślę, że to będzie długi wieczór, bo jeszcze jest co analizować przed ŁKS-em pewnie, prawda? Zdecydowanie tak, tylko czekam na wiadomość od Adriana, bo to tak to nie ma sensu. No. Kto będzie grał, kto jest gotowy. To jak dostaniesz taką wiadomość, to my też chcemy wiedzieć jakieś wcześniejsze informacje, kuluary bardzo chętnie. A jeszcze przepraszam, tylko chciałam dopytać o Megi Spix, jak Okej. jej zdrowie, jak jej rekonwalescencja, bo tu też gdzieś poniekąd doszły do nas słuchy, że jest szansa, że ona będzie mogła już nawet się zaprezentować z końcówką sezonu. Czyli tak, jeżeli chodzi o rehabilitację Meg, przede wszystkim ta naprawdę tragiczna kontuzja nie okazała się tak straszna, jak wyglądała, bo naprawdę uwierzcie mi, że to wyglądało tragicznie, a wiem, bo spędziłem dużo czasu pod siatką z Megi tuż po, ale Bogu dzięki nie jest tak źle, jest ogromna szansa, że obejdzie się bez zabiegu. Megi jest w trakcie rehabilitacji, już nie używa kul, już chodzi bez buta ortopedycznego, także ta rehabilitacja naprawdę idzie do przodu. Natomiast ja mogę się opierać na tym, co mówią nasi klubowi lekarze. Nasi klubowi lekarze wydali jednoznaczną diagnozę, że Megi w tym sezonie nie zagra. Jeżeli będzie inaczej i dostaniemy zielone światło od lekarza, że może coś robić z piłkami, bo na ten moment też mówimy o chodzeniu. Jeszcze nie mówimy o truchtaniu, bieganiu, a co dopiero skakaniu. Także myślę, że do tego jeszcze droga jest, nie chcę powiedzieć, że daleka, bo naprawdę rehabilitacja jest imponująca, jak szybko idzie, ale nie chciałbym się tutaj za fizjoterapeutów czy za lekarzy wypowiadać. Ja czekam na pewno na zielone światło od lekarza. Jeżeli ono będzie, to dopiero będziemy mogli rozmawiać o tym, co dalej. Moje informacje, te jakie mam, to, że przez tą kontuzję Megi zakończyła sezon. Jeżeli mimo wszystko szukać jakichś plusów, to na pewno To jest one bardzo są. dobra informacja, także cieszymy się, życzymy dalej dużo zdrowia, no bo to jest najważniejsze, to pozwoli wam w dużym spokoju przede wszystkim przygotowywać się do każdego kolejnego spotkania. Trener Bartłomiej Dąbrowski Bardzo wam dziękuję. był My razem także z nami. dziękujemy. Dzięki Zdrowia. wielkie, dobrej nocy. Dzięki, dobranoc. Długa noc przed trenerem, przed tymi jutrzejszymi taktykami, szachami na boisku. Ja myślę, że Bartek to już wszystko wie, on jest przygotowany zawsze, że tak powiem, dużo ogląda meczów, wideo, wszystkiego, także... Myślę, że tylko tak troszkę puszczał oczko, że niby Wiadomo, nieprzygotowany. nie, no wiadomo, no ciężko się przygotować na zespół, jak nie wiadomo, kto tam po drugiej stronie będzie grał. No, to jest chyba ta najtrudniejsza akurat w tym momencie sytuacja do ogarnięcia, ale też sobie i Unia Opole, i ŁKS poradzi. Ja myślę, że z tego będzie naprawdę niezła gratka dla wytrawnych smakoszy siatkarskich emocji. Niech tak będzie. To na sam koniec poprosimy tabelę. Wiem, że już jest gotowa. Słyszę, że czeka na nas tabela Tauron Ligi, więc zobaczmy, jak ona się układa tuż przed playoffami. 4 spotkania do fazy playoff, a tak wygląda aktualna tabela. No tak jak trener powiedział, Rzeszów odjechał, natomiast i tak budowlani się już do niego trochę zbliżyli. No i to miejsce 3. Niby Unii Opole je trzyma od jakiegoś czasu, ale BKS niebezpiecznie blisko ostatnio.
Wiesz co, ja tak cały czas patrzę na tą tabelę, bo wracam pamięcią do słów Marka Solarewicza, kiedy grałam we Wrocławiu. On mówił na początku sezonu, jeszcze zanim w ogóle zaczęliśmy przygotowania, żeby być w pierwszej czwórce potrzebujemy minimum 34 punktu, najlepiej 37, bo to jest ta optymalna liczba, która daje miejsce w pierwszej czwórce, daje miejsce z tej pozycji lidera przystępowanie do tej pierwszej fazy playoff. No i tu widzimy 37 punktów BKS. Cały czas jeszcze kilka meczów mamy, a więc tu będzie w tym roku akurat troszkę więcej tych punktów uzbieranych przez zespoły. Zdecydowanie. No ta faza playoff się tak pięknie podzieliła na te właśnie top 4 powiedzmy i 4 następne zespoły. Wielka walka, bo jeszcze o walkę, o playoffy właśnie walczy moja Radomka, która wcale nie jest tak daleko, dokładnie 1 punkt od Mielca. No ale tutaj nawet Police nie mogą sobie zagwarantować jeszcze tego miejsca w playoffach, więc do samego końca będzie się działo. Myślę, że do samego końca będzie się działo, to jest raz, a z drugiej strony też kilka zespołów będzie musiało czekać na wyniki innych zespołów, żeby liczyć na to, żeby w tej ósemce się znaleźć. No cóż, przede wszystkim, żeby wszystkie zespoły już teraz w zdrowiu pełnym do końca sezonu dotrwały i walczyły w najlepszej dyspozycji po prostu. No to już na sam koniec jeszcze potrzebujemy tutaj 2 grafiki. O jedną już mamy, zawsze mylę tą stronę. Po mojej lewej stronie QR kod dla Państwa, który możecie zeskanować i on Was przeniesie prosto do naszej aplikacji Siatkarskiej Ligi, bo tam wszystkie smaczki, wszystkie statystyki, jak czegoś szukacie, to na tej aplikacji, bo tam jest wszystko. I druga sprawa to oczywiście subskrypcja. Ten dzwoneczek proszę wcisnąć i wtedy nie pominiecie żadnego ważnego filmu, żadnego ważnego live'a na naszym profilu, więc czekamy, jeżeli jeszcze tego nie robicie, chociaż mam nadzieję, że już wszyscy to odkliknęli. Asiu, ty odkliknęłaś? Ja odkliknęłam i Już czekam dawno. tylko na informację, kogo jeszcze chcielibyście, żebyśmy przepytały na wasze życzenia tutaj w naszym programie. Czekamy na te komentarze i dzisiaj się z wami żegnamy. Pięknie dziękujemy. Asia Kaczor-Bednarska, Polsat Sport Dziękuję bardzo. i Aleksandra Klepaczka. Do zobaczenia za tydzień.